Oddaj flagę! Zbuju! I dotarliśmy na ten cudowny tor Formuły 1 ze złotej ery z lat 50 i 60, a zasłynął z jednego. Z niesamowitej prędkości, którą można było osiągnąć dzięki tym dwóm prostych. Tutaj naprawdę osiągano kosmiczne prędkości przy minimum bezpieczeństwa. Łukasz, Akars. Szybko, wyłączaj! Akars włączony. Wow! Przejdziemy się właśnie po trybunach, przejedziemy się tym torem i spróbujemy pobić średnią rekordu świata z 1957 i mamy nadzieję, że nam się udają przebić. Szczególnie taką pogodę. Partnerem dzisiejszego wyścigu, no i wyprawy jest Holy, którego produkty mogliście już zobaczyć w jednym z naszych poprzednich odcinków. Holy to napoje w proszku dostępne w kilku smakach, no i przede wszystkim w kilku wariantach. Na przykład mamy linię Energy, czyli lepszą alternatywę dla energetyków, dostępną w kilku smakach. Linię Iced Tea zrobiona z prawdziwego ekstraktu z herbaty oraz Hydration, czyli nawodnienie złożone na bazie elektrolitów i minerałów, no i wisienka na torcie, nowość, deserowe, kremowe milkshakes. Wszystkie napoje Holy mają 0 cukru, 0 aspartamu i naprawdę mało kalorii. To jest świetna owocowa alternatywa dla typowych soft drinków. Jeśli zastanawiacie się od czego zacząć, polecamy starter Set Deluxe, w którym znajdziecie wiele hitowych smaków, a do tego otrzymacie darmowy shaker. Tym bardziej warto, bo do 2 grudnia jest w obniżonej promocyjnej cenie. I słuchajcie, to jest najlepszy czas na spróbowanie Holy, ponieważ bez kitu to jest najtańsza oferta w tym roku. A z naszym kodem URBEX zgarniecie 10% zniżki na całą linię produktów Holy, czyli taki Starter Set Deluxe wychodzi jeszcze taniej. Najpierw polecamy Starter Set, aby przetestować wszystkie smaki i wybrać swój ulubiony, a następnie puszkę, w której wchodzi 50 porcji, a jedna porcja wychodzi około 3 zł. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie tego filmu, a my teraz wracamy na tor. Tak, teraz idziemy aleją serwisową, czyli tak tymi pit stopami. I rzeczywiście pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Zwróćcie uwagę na nazwy sponsorów, na aleją serwisową. Słuchajcie, to są wszystko oleje, opony i tak dalej, ale chodzi sam fakt, że to są oryginalne napisy z lat 50 i 60. Niesamowity klimat, naprawdę zachowane w cudowny sposób i może mamy okazję przenieść się do tych lat 60. do takiej surowej formy wyścigu Formuły 1, gdzie naprawdę kierowca to naprawdę trzeba być szaleńcem, żeby się wtedy ścigać. Będziemy się starać teraz, ostrość, będziemy się starać teraz wejść na górę, ale powiem wam, że tak jak mieliśmy cały czas świetną pogodę, tak teraz to jest po prostu jakaś masakra, co się dzieje. Od 26 roku praktycznie do 72 do czerwca odbywają się tutaj wyścigi, ale to nie jest jakby taki, wiecie, są różne rodzaje torów wyścigowych. Ten jest akurat uliczny, czyli taki, który normalnie jest tutaj droga, ale w momencie wyścigu jest to zamykane, wiecie, różne barierki i tak dalej, no i robią z tego toru, z tego miejsca, z tej ulicy tor uliczny właśnie. W tych czasach wygląda to już zupełnie inaczej. Możecie taki tor uliczny kojarzyć z Monako na przykład. Ten tor, no to tak jak mówię, w 72 został zamknięty, ale musicie też wiedzieć, że tutaj odbywały się wyścigi Formuły 1. Był to jeden z szybszych torów, ponieważ miał dwie bardzo długie proste. No i samochody tutaj mogły osiągnąć nawet do 280 km na godzinę, co jak na te czasy to były naprawdę zawrotne prędkości. Chłopaki pewnie już wam mówili, że kierowcy w tamtych czasach byli naprawdę heroicznymi kozakami, dlatego, bo no, niewielu z nich przeżywało tak naprawdę, można powiedzieć co trzeci umierał, z tego względu, że nie mieli praktycznie żadnych zabezpieczeń. Ta ulica tutaj była kiedyś elementem toru, w tym momencie jest po prostu zwykłą przejazdówką, dlatego jest cały czas ruch. Po tej stronie mamy trybuny dla widzów, po tej stronie mamy pit stopy i zobaczcie, one były wcale nie duże. Tutaj widzę, że chyba dociągnięte jakieś tematy, może jakieś pneumatyczne, coś takiego, co nie? Wiesz, one nie musiały być duże, jak zespół się składał wtedy z 4-5 osób, nie? Teraz nowoczesny zespół to jest często do 1000, licząc wszystkich, tak? No wiesz, wtedy pit stop trwał ile? Parę minut? Parę minut, no. A teraz trwa maksymalnie, rekordy są poniżej 2 sekund, co nie? Red Bull ma 1,85 sekundy, ale wtedy to był toporny zespół, że miał kierowca, twoim mechanikiem był zięć, przyjaciel, kolega, więc to było właśnie takie szalone czasy Formuły 1, o których chwilę później poopowiadamy, więc taki boks rzeczywiście nie musiał być duży, bo to wystarczyło pomieścić młotek, narzędzia i 5 osób. Tym bardziej, że ten cały serwis odbywał się tutaj, właśnie na tym bocznym pasie. Tu jest jakaś wieżyczka taka, zobaczcie, to też nie jest przypadkowe.
O, to. Ponieważ widać całą prostą. Może to tutaj były jakieś kamery czy coś? Bo widać idealnie, jakby widzicie, podjazd. I w drugą stronę też jest wysunięte. I widać dalszą część tej prostej. A jest naprawdę długa i tu można było się nieźle rozpędzić. Jeśli kojarzycie samochody z lat 50., to były takie ołówki, można powiedzieć, takie pierdki. W latach 70. wyglądały już bardziej jak cygara, duży wlot powietrza, silnik V12, ogromna jednostka. Z tego co pamiętam, to w latach 60. wymyślono bardziej scentralizowany silnik, ale wcześniej one były z przodu, więc tak naprawdę te samochody się z sezonu na sezon zmieniały, aby jak najszybciej pokonać takie okrążenie. Zależało przede wszystkim na prędkości, więc te wolno ssące V12 generowały naprawdę olbrzymią moc. Te samochody proste, właśnie w kształcie ołówków i tak dalej, często z hamulcami bębnowymi, osiągały często 260-270 km na godzinę. Pasy chyba prowadzono na początku lat 60., więc kaski ochraniały trochę głowę, więc często kierowcy jeździli w kurtkach i tak dalej. Samochód nie gwarantował bezpieczeństwa, musiały wytrzymywać ogromne przeciążenia, więc ten samochód naprawdę był szybki, ale strasznie zdradziecki. Masz na sobie gogle, masz to co mówiłeś, kask, który cię kompletnie przed niczym nie chroni, a jako że nie masz pasów, to jak wylecisz, to jak rakieta z tego samochodu. Cześć. Ale zobaczcie też, że jest podzielone na pół, widzicie? Jedno to jest, żeby iść, a jedno, żeby wracać. A no, wjazd, wyjazd, że tak powiem, lewa, prawa strona, no. To jest tablica, jak powiem. Jest tablica. Charles Farrow. A, to jest pewnie gdzieś kierowcy są to zrobić. W 57 roku. Ale zaparowało. Już? Tak, już. I słuchajcie, no i idąc tunelem, nie wiem czemu jest to odpowiednie miejsce, ale sądzę, że jest to odpowiednie miejsce, aby opowiedzieć o samych kierowcach. Jak oni byli postrzegani przez te lata, kiedy działy się tutaj Grand Prix, ale nie tylko tutaj, a mianowicie na całym świecie. Kierowcy wtedy, no tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jeździli, można powiedzieć, na wielkich, rozgrzanych silnikach, bez żadnego wspomagania. Każdy błąd mógł się równać końcem życia. Kierowcy byli postrzegani jako herosi. Po pierwsze dlatego, ponieważ no, jeżdżąc czymś takim, można powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo, że się umrze, a wręcz tak duże, że co trzeci umierał. Więc możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Nawet ludzie mówili, że nieważne jest, aby wygrać w tamtych czasach, a ważne jest, żeby przeżyć, bo jak przeżyjesz, to już jest sukces na miarę zwycięstwa. Więc to byli ludzie trochę, którzy no, ze strachem lubili żyć za pan brat, no i ta adrenalina ich na tyle nakręcała, że wizja śmierci nie była dla nich taka najgorsza. Tam nawet chyba było później tak, że mieli zapasowych tych kierowców. Kierowców, tak, jakby jeden umarł czy coś, raczej rozbił się, to dany zespół mógł dalej kontynuować wyścig, po prostu wsadzając tam innego kierowcę, więc oni z góry zdawali sobie z tego sprawę, że każdy wyścig może być ich ostatnim wyścigiem. Jak dla prasy to dobrze idziemy. Powiem wam, nie jestem pewny, czy jest jakieś wejście na te trybuny. Jest. Ale na te trybuny, to jest pewien... A na te? Pójdziemy tam dalej jeszcze, zobaczymy. Ale tu jest rzeczywiście furtka. Może jest otwarta ta furtka po prostu. To jest śmieszna akcja, co? Przyjechał Porsche Na pit-stopa na przyjechał, pit-stopa tylko pod Jaguara podjechał, pit-stopy pomylił. pod Ferrotto. Ej, też kurczę fajnie. Byłeś kiedyś na takim wyścigu? No właśnie nie, ale zawsze chciałem zobaczyć, bo ja pamiętam czasy, jak jeszcze Robert Kubica jeździł w BMW i w Renault. Potem niestety przestałem oglądać, ale pamiętam jak jeździł. Pamiętam właśnie te silniki, to chyba były V10 albo V12, ten ryk Formuły 1 na żywo musi być czymś niesamowitym, więc jeżeli ktoś z was był na takim wyścigu, to piszcie wrażenia, bo staram sobie wyobrazić, sam sobie wyobraź teraz, bo to jest tak główna prosta, jak jesteś na trybunie i coś przelatuje z prędkością 260-270 na godzinę, to jest jeden za drugim. Tak. I przy okazji ta specyfika tego toru była lubiana przez widzów, ponieważ on właśnie dzięki swoim prostym skupiał się na prędkości. Przepraszam, mam chrypę. Skupiał się na prędkości. I był jeden sławny wyścig, nie pamiętam z którego roku, gdzie podczas 60 okrążeń dwóch kierowców wyprzedzało się 60 razy. Na każdym okrążeniu raz. I więc wyobraźcie sobie, na każdej takiej prostej była walka o miejsce. I finalnie jeden z kierowców wygrał różnicą 1 sekundy i podobno to jeden z najsłynniejszych wyścigów Formuły 1 w historii. A przy okazji mam challenge dla ciebie.
Mam pobić rekord. Tak, A ja też mam dla was, wy pobijecie rekord pit stopu. dobra. Tylko nie mam opon na zmianę. Kuba, jeszcze tak, załatwiliśmy ci z Łukaszem twojego rywala. Już na ciebie czeka po drugiej stronie, mam nadzieję, że ci się uda. On już silnik grzeje. Tylko, że on ma napęd na przód, a ja na 4. Proszę, porównanie V8. To jest ekologiczny bolid. Nowe czasy, nowa formuła. Biobolid. do tej strefy zero emisji. Zaraz tutaj do pit stopu, żeby napychać opony trzeba będzie. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Na całym świecie, gdzie nie pojedziesz, czy jest coś opuszczonego, czy nie, czy jest to nowe, czy stare, to zawsze znajdziecie reklamę Coca-Coli. Wiadomo, że ci wszyscy kierowcy jeździli nie tylko dla wyniku, ale też i dla swoich widzów. I naprawdę te wyścigi, i w tym miejscu szczególnie, przyciągały niezliczoną rzeszę fanów. Ale musicie wiedzieć o jednej rzeczy, to, że tu są zbudowane trybuny po tej stronie, po to, żeby mieć dobry widok na te po prostu pit stopy, tak? Ale ci wszyscy ludzie stali dookoła. Natomiast teraz mamy jakieś energochłonne bandy, mamy jakieś wymyślone, wiecie, specjalne zabezpieczenia i tak dalej, barierki. Wtedy tego nie było. Wtedy po prostu były często ustawione z siana takie bele i na tych belach siedzieli widzowie. I często zdarzały się, jeżeli zdarzały się jakieś wypadki, to często właśnie uczestniczyli w nich gapie, dosłownie widzowie, którzy ginęli, no niestety, w momencie zderzenia, bo po prostu nie było żadnych zabezpieczeń. To były takie dzikie czasy wyścigów samochodowych i naprawdę grubych wyścigów. W ogóle mam do was wszystkich prośbę, jeśli interesuje was taki odcinek, jeśli chcielibyście taką serię po opuszczonych torach, ale i nie tylko, po takich torach, które istnieją, żebyśmy opowiadamy ich historię i przejeżdżali się przez nie, to dawajcie nam znać. Będziemy jak to bliżej prowadzić tabelę i pisać, na którym torze jaki mieliśmy wynik, co Tak. nie? No ale historia Formuły pierwszej też jest ciekawa, więc jeśli byście chcieli coś takiego wiedzieć, mieć taki odcinek, ten odcinek będzie miał wyświetlenia, no to oczywiście następny na pewno powstanie. Szmychnąłem na drugą stronę, czekam na chłopaków, no i trzeba będzie pobić rekord tego toru. Bonjour. A co, okrążenie? No chyba tak. Czy jeszcze idziemy zobaczyć, co to jest? A zobaczmy. Blok Habitat. Może to były takie dla tych zespołów miejsca, żeby wiesz, odpocząć. No, żeby auto przytrzymać, bo nawet takie Nie. wiezdówki. A, że zaparkować tu samochody? No tu zaparkować, mieć takie... O góry jakby takie biura, to nie? Bo to wszystko to jest z tamtych czasów, tylko to jest po prostu, wiesz, przerobione. Jakieś tu firmy są? To jest jakiś... Szampan, nie? Jakaś fundacja się tym opiekuje. Widzisz, w środku jeszcze mają beczki po oleju. No, tylko wiesz to... O, stary jest ten, dystrybutor paliwa. A, bez kitu, no. Somme volume, francs litres. No ale te szalone czasy powoli się kończyły i już w 60 bodajże 6 ostatni wyścig Formuły 1 i od tamtego czasu ten tor podupadał. Słuchajcie, głównie ze względów bezpieczeństwa, bo ten tor nie był w stanie spełnić norm bezpieczeństwa. No sami widzicie, żadnych barierek, żadnego żwiru, żadnych osłon. A z czasem, w momencie kiedy wyścigi Formuły 1 się rozwijały, stawiano coraz większe... coraz ważniejszą rolę pełniło bezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i dla widzów. I w momencie, kiedy po prostu Formuła 1 przestała się tu pojawiać, ten tor zaczął podupadać. Wiele trybun zostało zniszczonych, wyburzonych i tak dalej, także te trybuny, które wam pokazaliśmy, są pamiątką, są wpisane jako do rejestru zabytków. No i ten tor raczej nie wróci do czasów świetności, ale fajnie było zobaczyć właśnie te stare, szalone czasy i właśnie przybliży wam historię tych wariatów. Już chyba gotowy, zaraz będzie na wyjazd, tylko... To może ja też włączę stoper. To ustaw się na wprost. Przełączam się na sport. Dawaj, włączaj. 3, 2, 1. Rura! Mocno! Słuchaj, czas leci. Ale nie ten. Sliki gotowe. Wiesz co jest najgorsze? Dwa tematy. Po pierwsze, silnik jest nierozgrzany. Po drugie, Takie pokazałem po trzecie. Po trzecie, kompletnie nie wiem jak idzie ten tor. Naprawdę, bo ja wiem, że on jakoś idzie naokoło, ale to się zmieniło po latach, co nie? To było w prawo i w prawo. To jedyne co może zrobić. Dobra, jest rondo, dawaj, my tu na rondzie w prawo. Pierwszy zjazd. Dobra, przełączę na zwykły tryb, bo to szkoda benzyny. I tak Jakie szkoda benzyny! Wyłącz gaz i tryb Wiesz- sport! W prawo! Wiesz ile, Rura! wiesz ile kosztuje ropa we Francji?
A wiesz, ile kosztuje pobicie rekordu świata? Szybciej! Nie da się szybciej. Minutę! Opony są nowe. Jakbym to powiedział po francusku, 4 sezon, czyli 4 sezony, co nie? Bo tu są 4 sezony, nie 2, tak jak u nas, że wielosezonowe czy 2 sezony. Kat sezon to zabrzmiał, jakbyś kat kaca sezon. miał. No, kiedyś jak kupowałem we Francji opony, to nie wiedzieli o co chodzi, musiałem powiedzieć kat sezon. A i zobacz, i tu jest pierwszy zakręt, taki ostry. Widzisz? Tak, i on jest oryginalny właśnie z tego i zaraz na prostą wchodzimy. Nie, jeszcze chwila, poczekaj. A to jest ta prosta Mamy chyba. tu pierwszeństwo? Mamy. Mamy pierwszeństwo, bo jesteś rajdówką, jedziesz. Zakaz wyprzedzania, więc będziemy cały czas pierwsi. Dobra, odwołanie do 70, git! Może coś z tego będzie. Ty, to teraz z alei serwisowej wyjechałeś, odwołali ograniczenie i rura! O, ograniczenie do 90, widzę, że się trzymasz tego. No właśnie ja do 80, nie wiem czemu. Ale wiesz, muszę wziąć poprawkę na pogodę, to nie? Żeby mnie tu nie wyrzuciło z zakrętu teraz, o. O, drugie rondo. I teraz tu będzie ta prosta, to nie? Widzisz na Reims? Jest, rzeczywiście. O. Ty, ale to prosto jest nad nami chyba. Nie, tu jest dojazd. Dobrze. Trochę oszukuję, bo mam nawigację. To nie? Tu, stryk, stryk, stryk i teraz, jak wskoczymy na autostradę, to lecimy do odcięcia. Opony już są rozgrzane, Ile? silnik już jest zagrzany, 2.0 diesel, przełączam na tryb sport. To niewiele zmienia, po prostu więcej tylko wyje. Ograniczenie prędkości do 110. Łukasz, Akars. Szybko, wyłączaj! Akars włączony. O, na prędkość kosmiczna! Diesel klekoce. Załóż mi kask. Diesel wyje! Ale rzeczywiście ta prosta jest dłuższą prostą niż tamta. Dobra, i Tu można było pałować do odcięcia. Jest parking, zjeżdżamy? tak. Serwis? Ty, ale w ogóle tak śmiechem, żartem. Tutaj rekord był pobity, bo oni mieli średnią prędkość 200 na godzinę, a póki co to my... Średnią prędkość mamy... Średnią. Gdzie tu jest średnia prędkość? 70 na godzinę. To jest tu? Tu, Tak, dobra, dobra. już widzę, no dobra. Ty, to też nie była taka prosta do końca, bo jest łuk, co nie? Ale łagodny, więc... Ale wiesz, wychodzisz z łuku, rozpędzasz auto i masz od razu prosto. Tylko zobacz, jak ta prosta jest. To Konrad biegnie? Nie. Z flagą. Z flagą, kurde! Szybciej! Gość w ogóle. Ty, ale wracając z tej prostej, to ona też. Niby jest prosta, ale zobacz, jakie chopki. Jak tuż to leci o 2 paki wspomagania, Tak, to się tak, nie wie, że tak, ta tak, śmiertelność jasne. była. Tu jest tak, cały czas góra-dół, co nie? Tutaj przy 200 iluś na godzinę to lecisz w powietrze. Czy to nie? Jeszcze nie, już ze 4 minuty minęły, więc Kuba chyba po prostu pojechał jeszcze dłuższym torem. Jak wynik? Ej, nie jest tak źle. 5,40. Jechałem zgodnie z przepisami, a tylko 2 razy tyle, jak oni je mieli, co nie? No, 3 minuty. Na 8 kilometrach. No to tam jeszcze 5,49 bym powiedział. Słuchajcie, no jeśli doceniacie naszą pracę i spodobał wam się ten wyścig, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami, mimo to, że Kuba miał gorszy czas o 4 minuty niż najlepszy czas, więc chyba nie najgorzej. Zostawcie łapkę w górę, serduszka, komentarze, no i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!